Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć tobie, cześć wszystkim. Mamy dla Was kilka newsów, jak to zwykle. Mamy i news ze świata Groka i oczywiście ze świata AI, jak zawsze AI, sztuczna inteligencja w biznesie i takie spojrzenie ekonomiczne i technologiczne. I mamy pierwszy news od Elona Muska, czyli Grok. Mamy też informacje o nowych rozwiązaniach Generative AI w kontekście wideo, no oraz takie nowe urządzonko od Open Interpreter, które może być rewolucją, a może być skamem. Zobaczymy, zobaczymy. Ale może zacznijmy od tego pierwszego newsa, czyli od tego, co Elon Musk ciekawego zrobił. Tym razem upublicznił swojego chatbota i dlatego też tytuł dzisiejszego odcinka Pokaż kotku, co masz w środku, ponieważ Elon Musk upublicznił dostęp do kodu źródłowego i teraz oczywiście popraw mnie, jeżeli będę teraz jakoś technicznie się myliła, ale udostępnił dostęp do tego właśnie kodu źródłowego, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to zostało stworzone. No i też rozumiem, że ewentualnie, żebyśmy mogli się uczyć, tak, jak to tam w środku działa, żeby jeszcze lepiej z tego narzędzia korzystać. News wzięłam akurat ze Spiders Weba, więc zaraz Wam też ekran udostępnię, tylko od razu ostrzegam, bo mam dzisiaj inny zestaw komputerowy, więc momentami może być to wszystko widać dziwnie, ale mam nadzieję, że będzie mi się udawało. Pytanie w takim razie do Ciebie, Kuba, co Ty myślisz o tym newsie? Czy to jest tylko zagranie marketingowe, bo z tego co czytałam, że to nie jest najnowsza wersja tego kodu, w sensie, że to jest wersja testowa do demówek, tak? Musisz mi teraz pomóc w wyjaśnieniu tego technicznie, co się konkretnie zadziało. Nie wiem konkretnie, jaka to jest wersja, natomiast myślę, że jest to jakoś tam marketingowa, może nawet bardziej w kontekście jego pozwu co do OpenAI, że oni nie są tacy open i że on tutaj jest bardzo open, natomiast oczywiście chwała mu za to za udostępnienie kodu, ponieważ każdy kolejny open source'owy model to jest ciekawostka. On nie jest może jakoś zaskakująco dobry, ale myślę, że sposób, w jaki szybko przeszukuje Twittera czy Xa jest dosyć ciekawy, więc to jest na pewno fajna rzecz i fajne jest to, że wydał to na licencji Apache 2. Dla tych, którym to nie mówi, to bardzo dużo pozwalająca robić licencja, czyli można między innymi sobie z niej skorzystać w jakimś komercyjnym produkcie, więc myślę, że na pewno dobry krok. Super. Właśnie a propos tego modelu, to tutaj było tak, że XAI zastrzega, że upubliczniony przez nich model to nieprzetworzony punkt kontrolny Groka, jeden z fazy przedtreningowej. Tak jakby to też miało na myśli, że to nie jest ta najnowsza wersja, która jest używana w Groku, tylko tak jak to tłumaczył przynajmniej ze Spiders Webem, że w przypadku uczenia maszynowego punkt kontrolny to technika zachowywania modeli pośrednich w całym czasie uczenia w celu wznowienia uczenia od ostatniego punktu w przypadku awarii. Tak, więc to miałam na myśli. Więc czy to coś zmienia dla ludzi, którzy chcieliby z tego korzystać jako z open source'a? Czy to jest tak, gorzej? Oczywiście. Jest gorzej, bo to znaczy, że to nie jest jeszcze dopracowana wersja modelu i teraz można sobie popatrzeć na to dwojako. Z jednej strony słabo, bo to jest prawdopodobnie dużo gorszej jakości niż to, co dostajemy, na pewno dużo gorszej jakości niż to, co dostajemy, kiedy korzystamy z Groka, ale z drugiej strony trochę to nie ma znaczenia, aż tak pewnie bardzo, bo jak sobie patrzymy na takie modele open source'owe znane, typu na przykład Llama od Mety, to tam i tak ludzie po prostu tworzą swoje wersje i trenują je na swoich własnych danych, więc myślę, że pewnie dużo ludzi będzie właśnie tego wykorzystało. Nie wiem, czy Grok się znajduje, zaraz to sprawdzę, na Hugging Face na przykład już, ale to jest też kiedyś o tym wspomnieliśmy, to jest taki portal, który pozwala szybko sobie uruchomić takie open source'owe modele, czy właśnie stworzyć swoje własne wersje i do tego myślę, że to i tak będzie bardzo przydatne. Super, mega fajnie. O, właśnie, jeszcze w międzyczasie ktoś napisał, że jeszcze widać, słychać jeszcze raz. Cześć, pierwszy raz udało mi się Was złapać na żywo. Witamy, Tomasz. Super, to witamy. Dzień dobry. No dobrze, na zdrówko. Dziękuję. Na zdrówko. No dobra, no to pierwszy news był dość szybki. Mamy to za sobą, teraz drugi news. Link, który Wam wysyłam teraz na czacie i pewnie widać go już na Facebooku, na YouTubie, a LinkedIn chwilę pewnie się będzie ładował, że tak powiem. Drugi news dotyczy wideo i Generative AI do wideo. Mianowicie takie narzędzie InVideo, które teraz widzicie link pewnie na czacie albo za chwilkę będziecie widzieli na ekranie, wprowadziło nową technologię klonowania głosu. I teraz połączyli to z takim swoim narzędziem do text to film. I zobaczcie, jaka ciekawa rzecz. Wcześniej mieliśmy tak, tekstu, brakuje mi słów, text to video, text to animation, chyba ktoś do... Animation. Tak, właśnie różne są opcje. Chodzi mi o to, że mamy trochę marketingowo różne nazwy dokładnie tej samej usługi. No przynajmniej ja jakiejś na razie z góry w wersji nie widzę, że jest text to video, text to picture i teraz jeszcze text to film właśnie od InVideo. I no nie wiem jak z Twojej perspektywy, ale z mojej perspektywy to jest po prostu jakieś text to video w nowej odsłonie,
trochę też zabieranie pracy influencerom takim jak my, bo być może będzie można stworzyć nasze kopie, albo przynajmniej syntetyczny głos będzie można stworzyć w jakiś sposób taki po prostu coraz bardziej efektywny. Natomiast to trochę nie widzę różnicy w efekcie jeszcze w tego typu rozwiązaniach, no bo nadal chodzi o tekst to video, tylko trochę inaczej marketingowo jest to nazywane, więc ciekawa jestem w ogóle, jak to z twojej perspektywy. Oni tu oczywiście wiadomo reklamują, że kolejne, nowe, unikalne i w ogóle co to nie oni, ale no już troszeczkę mam wrażenie, że jest już trochę tego przesyt, no ale nie wiem, tak jakby dobrze, nie dostrzegam. niech będzie, ale to wiesz, tak samo jak z kryptowalutami, czy ktoś kiedyś powiedział, że jest ich za dużo, zdecydowanie wiele osób tak powiedziało, więc to nietrafiony przykład. Tak całkiem serio, myślę, że jak zwykle to, co powtarzamy tutaj bardzo często, konkurencja zawsze robi dobrze. I zobaczmy, że w tym wideo odkąd Sora, zresztą może zaraz powiemy też a propos Sory, aktualizację ciekawą, odkąd Sora pokazała, co potrafi, no wcześniej, tak jak mówiłaś, też było trochę tego, zaczynamy coraz lepsze dostawać. I coraz pokazują tutaj więcej. I myślę, że to idzie w takim kierunku bardzo zaskakującym, a za chwilkę wam powiemy a propos Sory, w jakim kierunku może pójść, bo Sora zrobiła bardzo ciekawy eksperyment w ciągu ostatniego tygodnia. Dobra, to zaraz będziemy o tym mówić. Ja tylko ten wątek krótko skończę o InVideo, bo zobaczcie, no tak jak mówiłam o tych influencerach, że to zabierze nam pracę, bo nawet prompt, który zabierze nam pracę, jakbym ja na tym zarabiała na tym live, nie? Tak jakby powiedziałam, jakby nie wiadomo co to było, tak robimy to dla fanu, to już wszyscy wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie tego typu nagrania, to jak zobaczyliście w jednym z promptów było, że tam youtuber, który zrobił coś i coś i coś, tak? I mamy jakieś konkretny głos albo konkretne sceny, które mogą zostać wygenerowane. I teoretycznie możemy to samo w Runwayu zrobić, teoretycznie, aczkolwiek no tutaj od razu wartością tego narzędzia, tą taką dodatkową, unikalną wartością w tym InVideo jest jednak to, że to od razu mamy podzielone na sceny. Przynajmniej ja tak to zrozumiałam, aczkolwiek jeszcze z demówki nie korzystałam, więc trochę bardziej to wnioskuję po tymże nagraniu, które tutaj jest na ich stronie. Pytanie, czy fajnie. Tak, bo tutaj bardzo to faktycznie wygląda, jakby to było przygotowane pod edycję już taką wideo profesjonalniejszą, czy nawet mało profesjonalną. Nie wiem, możesz się podzielić na przykład, z czego korzystasz do montowania wideo. Ja akurat bardzo CapCuta lubię, w takiej wersji też na kompa, bo jest po prostu prosta. I fajnie sobie wyobrażam, że faktycznie generuje mi się to wideo, ale już mam je po prostu pocięte na konkretne sceny, którymi mogę sobie zrobić coś dalej. To ja się muszę niestety przyznać, musi być pewien coming out, ja nie montuję swojego wideo. Jest tak jakby mam cudownego montażystę, pozdrawiamy Mateusza i pozdrawiamy Łukasza, którzy moje filmy montują na YouTube'a i po webinarach, jak robimy evergreen webinary, ale wiem, że CapCuta mój zespół używa do filmów na LinkedIna albo do rolek, więc no też z tego korzystamy, tylko trochę w innych celach. Natomiast właśnie ja jedyna rzecz, co ciekawe, co montuję, to nasze live'y, takie jak ten, ale to robię w panelu YouTube'a, który jest beznadziejny, ale nie można przecież na YouTubie podmienić wideo pod tym samym linkiem, żeby było, więc niestety co do montowania nie znam się, to się nie wypowiem, nie będę udawała, że umiem to robić. Ale ciekawie. Jeszcze raz? Ale wygląda ciekawie właśnie to, że jest od razu potem montaż gotowy. Myślę, że to podoba mi się, że oprócz tego, że starałem się tutaj zrobić oczywiście wysokiej jakości wideo, to tak jak powiedziałeś, już to nie jest wcale nowe, od kilku, co najmniej tygodni, to już tutaj starałem się jakby wyróżnić też tam po prostu właśnie możliwością szybkiego montażu. Dokładnie tak, więc też jakaś dodatkowa wartość, właśnie ten unique selling point obrali sobie akurat taki. Okej, a teraz pytanie, co z tym newsem o Sorze. O, widzę, że w międzyczasie ktoś nam się przywitał. Hello, świry, kochać Java. Tak jest, nikogo nie oszczędzać. Dobrze, już mam fanatyków poszczególnych języków programowania, tak? Dobrze. Najlepszego, oczywiście. Patryk był przed chwilą na backstage, na pewno się zgodzi. Dobrze, a teraz jak jesteśmy w temacie wideo, Kuba, co to mamy za newsa o Sorze, bo ja tego widzę, poczekaj. Możesz w międzyczasie, tak. Świetlinka, czyżby? U Ciebie nie mam być może na liście, ale ja zapomniałem, bo mówiłem, że nie mam żadnych newsów, a mi się przypomniało, że trochę się jednak działo. Sora, czyli możliwość właśnie generowania wideo od OpenAI, które jest aktualnie w fazach testów, o których Wam tutaj często mówimy, zdajemy relacje, więc jeżeli ktoś ma ochotę więcej posłuchać, możecie sobie zobaczyć odcinki nasze na naszych YouTubach, jeżeli jesteście na Anna Pro albo na Programistyczne Świry AI. Lajkujemy sobie. Możecie sobie zobaczyć tam w tytule, jak mamy Sora, tam więcej o tym tłumaczymy, ale jaki ten update jest właśnie? Zrobiono eksperyment, dano artystom i digitalowym agencjom i tak dalej dostęp wczesny właśnie do Sory, żeby spróbowały coś z tym zrobić. Niektórzy twierdzą, chociaż ja bym troszeczkę tutaj powiedział, że to jest naciągane, że powstał pierwszy mini film zrobiony w całości przez AI, ale faktycznie jedna z tych osób, chyba to była nawet agencja, to nie był artysta, jak dobrze pamiętam, postanowiła sobie zrobić film o tym, faktycznie film normalnie z narracją, dźwiękiem i tak dalej,
o gościu, który ma balon zamiast głowy, jak mu się żyje. Ciekawa rzecz, bardzo fajnie obrazuje możliwości, ale bardzo polecam sobie sprawdzić te różne przykłady, dlatego że one pokazują, na przykład jest artysta też, który sobie zrobił teledysk, jest agencja digitalowa, która sobie zrobiła po prostu przedstawianie produktów za pomocą AI, więc pokazują różnego rodzaju miejsca, gdzie przydaje się to AI i bardzo fajnie mówią o plusach, minusach. Tutaj jak zwykle punkty za takie pokazanie przez OpenAI, oczywiście jak zwykle, żeby się każdy zachwycał, tym bardziej Microsoft i akcjonariusze, ale też pokazane oczywiście te minusy i dużo po prostu osób mówi, że bardziej niż do nawet realistycznych ujęć się to przydaje do takich właśnie miejsc, gdzie chcemy mieć coś, co wygląda realistycznie, ale jest zupełnie niemożliwe do wykonania aktualnymi technikami, bez efektów specjalnych oczywiście, jak na przykład gość, który chodzi z balonem zamiast głowy, tak? Więc bardzo fajnie, podoba mi się kierunek, w jakim poszli, że tutaj faktycznie to jest zresztą bardzo mądre, jestem ciekawy, jak ty na to popatrzysz z punktu widzenia marketingowego, ale wydaje mi się to ekstremalnie mądre, zamiast dawać technologię, korzystajcie, to najpierw mówią, a popatrzcie, artyści i profesjonalni dyrektorzy i ludzie, którzy robią teledyski, mówią, że możecie to użyć tak, tak, tak i tak. Ja myślę, że to jest fajne zagranie i w sumie znamy przykłady takich firm, które tak robiły, czyli dawały jakąś zajawkę tego narzędzia albo określonej grupie osób, albo do publicznego dostępu po to, żeby zrobić z tego kampanię marketingową. Przykład, jeden, który mi się nasuwa, na przykład ING, które swego czasu mocno szło w taką, znaczy nadal idzie z komunikatu, że jest mega innowacyjny bank i na przykład oni zrobili taki konkurs, że stwierdzili, że okej, my jesteśmy innowacyjnym bankiem, chcemy komunikować się z ludźmi, którzy kumają technologię, więc robimy konkurs na obraz przyszłości, wygeneruj w narzędziach Generative AI, jak ty sobie wyobrażasz przyszłość, i tak trochę w kontekście przyszłość ludzi, przyszłość z ING, nawet nie było tam mocnego lokowania produktu, ale było takie zachęcenie do korzystania z technologii, a potem z tych wszystkich filmików była zrobiona po prostu kampania promocyjna ING i ktoś, kto wygrał, otrzymał odpowiednią nagrodę, tak? Więc tak naprawdę mieli darmowy tak zwany user-generated content, czyli właśnie content stworzony przez userów, followersów, użytkowników banku i jeszcze nadal ciągle w tej narracji, że jesteśmy innowacyjnym bankiem. Więc mega fajnie, przy czym oni akurat nie promowali swojego konkretnego narzędzia, ale promowali inne narzędzia i promowali to, że oni jako marka są innowacyjni. A tutaj fajnie, że akurat Sora pozwoliła to na korzystanie z tego od nich z modelu i wydaje mi się, że któreś narzędzie Generative AI też tak zrobiło, ale teraz ręki sobie uciąć nie dam, musiałabym to zaraz sprawdzić, ale koncept fajny. Masz gdzieś linka do tych prac konkursowych? Gdzieś to się... To nawet nie jest konkurs, jak mówię, tylko zaprosili kilka content creatorów, ale możesz to znaleźć na blogu OpenAI, to jest pierwszy post, możemy to otworzyć. A ja w międzyczasie powiem jeszcze jedną aktualizację, bardzo ważną, moi drodzy, dla tych, którzy nie wiedzą, bo dzień dzisiejszy jest bardzo ważnym komunikatem technicznym od OpenAI. Dla wszystkich organizacji, wszystkich programistów, wszystkich osób, firm, organizacji, instytucji, które integrują się z OpenAI, że nastąpiła zmiana w modelu rozliczeń. Już teraz nie można robić tak, że wykorzystujemy API, czyli łączymy się z OpenAI-em i płacimy post factum. Domyśleć się mogę tylko, że niektórzy nie płacili, ale od dzisiaj bardzo ważne, sprawdźcie, jeżeli dowiadujecie się tego ode mnie, bo mieliście dużo maili od OpenAI, że trzeba od teraz doładowywać swoje konto z góry i można wykorzystywać tylko te kredyty, które zostały z góry doładowane. Jest to bardzo istotne, bo jeżeli ktoś tego do dzisiaj nie zrobił, to stracił dostęp. Więc zwróćcie na to uwagę i pamiętajmy też jako organizacja, bo to myślę, że tylko powiem o 2 konsekwencjach, bo są dosyć istotne. Po pierwsze, że musimy mieć z góry kasę na koncie. To już nie jest tak, że możemy sobie tam czekać, aż nam zużyje 5 centów, 20 centów i jest super, tylko z góry musimy mieć określoną kwotę. Minimalna kwota to jest $5, więc tu się nie trzeba przejmować. Ale druga konsekwencja, bardzo ważna. O tym też wielokrotnie mówiliśmy, ale powiem to jeszcze raz. Jeżeli chce się jako organizacja wdrażać najnowsze narzędzia OpenAI, na przykład GPT-4 Turbo, to trzeba było jakąkolwiek płatność dokonać ręcznie. Więc teraz każdy będzie miał dostęp do GPT-4 Turbo, bo każdy będzie musiał tą płatność wykonać. Więc ostrzegaliśmy Was i już wiecie, że to dzisiaj nastąpiło. O wow, to jest taki news, którego też ja nie wiedziałam. Czy to jest istotne w kontekście tworzenia mojego awatara AI, o którym rozmawialiśmy przez ostatnie odcinki? I tak wpłaciliście do $5 z tego, co pamiętam, bo Wam o tym mówiłem, że trzeba wpłacić, żeby mieć właśnie dostęp do tego GPT-4 Turbo. No teraz to już jest mus. Okej, dobra, czyli upiekło mi się, od siebie wiedziałam jako od pierwszego, jeszcze zanim to było rzeczywiście wymagane. Okej, dobra, no to widzicie, Kuba tutaj o nas zadbał, jesteście już świadomi bardziej. Mega. No, dam jeszcze jednego tipa, bo lubimy naszą wspaniałą widownię, dziękujemy, że jesteście z nami o takich dziwnych porach wieczornych. Ja tam wolę na piwo pójść, ale w każdym razie cieszę się, że z nami jesteście. Pozdrawiam ludzi, z którymi byłam na piwie i ostentacyjnie wyszłam z takim, to ta godzina, ja mam live'a za 20 minut, Kuba mnie zabije.
Ale zawsze tak jest. Pozdrawiamy. Zawsze tak jest, że się umawiamy za 20 i tak się łączymy za 2. Tak, to jest smutny fakt. Ale skoczyłem przypomnienie. Tak, właśnie, ale już wiecie, dlaczego się opóźniamy. Ale dobra, specjalna podpowiedź, bo ty możesz powiedzieć, skoro ja muszę z góry doładowywać moje konto OpenAI, to co teraz jak ja zapomnę, a na przykład mój biznes opiera się o jakąś integrację z OpenAI, no i się tym zajmuję, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, właśnie integruję biznesy, jest specjalna opcja, że jeżeli zejdzie, możecie sobie wejść do settings i tam jest billing, taka zakładka, tam możecie sobie włączyć automatyczne uzupełnianie konta, czyli na przykład jeżeli spadnie poniżej $5 czy 50 na przykład konto, to automatycznie wam z karty zaciągnie kolejne kredyty. Jest taka opcja, więc tutaj warto z niej skorzystać, jeżeli czyjś biznes po prostu się opiera na OpenAI, żeby tych kredytów nie zabrakło. Mega, super. Pamiętacie, że od razu piękne protipy. No dobra, wracając do człowieka z balonem zamiast głowy. Znalazłam, oczywiście, na newsach OpenAI. Bardzo to jest fajne. Nie będzie Słychać. Tego kompa, więc sobie pewnie, że nie słyszycie, prawda? Słychać. Well, they say everyone has something unique about them, something that sets them apart. It's just in my case, it's quite obvious what that thing is. I am literally filled with hot air. Yeah, living like this has its challenges. Windy days, for one, are particularly troublesome. Or there was the one time my girlfriend insisted I go to the cactus store to get my Uncle Jerry a wedding present. Ugh. What do I love most about my predicament? The perspective it gives me. I get to see the world differently. I float above the mundane and the ordinary. I see things a different way from everyone else. Yeah, and I feel like it's because of that perspective I'm reminded every day that life is fragile. We're all just a pinprick away from deflation. So I try to live life with a lightness, a buoyancy, a joie de vivre. I got a lot of ideas keeping this thing full. With any luck, I'll find a way to share them with everyone else. Fajne, nie? Takie cute. Dobre, tak, takie cute. Made using Sora, genialne. Naprawdę, słuchajcie, tak jak mówisz. Dobra, ja to pauzuję sobie. Fajne to jest, ale właśnie tak jak mówisz, do jakichś niestandardowych, myślę, że zwłaszcza do takich niestandardowych jakichś kampanii marketingowych, niestandardowych wideo, to jest dobry pomysł i to nawet właśnie znów taki unique selling point, wyróżnik Sory nad innymi rzeczami, bo to nie chodzi o to, że teraz wynajmujemy studio i robimy produkcję w studio, taką jak każda inna. To nie jest tak, że potrzebujemy też wielkiego, ogromnego studia jak w Hollywood. Nie, to robimy coś innego i tym wygrywamy. I to jest w ogóle mega fajne. Chyba w ogóle na tym polega dobry marketing, nie? A teraz to będzie jeszcze prostsze, no bo wiadomo, że pewnie, nie wiem, czy to tak powtarza, ale wszyscy ludzie, którzy mają cokolwiek w związku z marketingiem, powtarzają, że wideo jest bardzo angażujące. Teraz można robić ciekawe wideo po prostu. Znaczy, zawsze można było zrobić, ale teraz jeszcze ciekawsze. Będzie można. Nie pokazałam kiedyś chyba nigdy tych statystyk, ale jest w ogóle taki raport, dwa raporty w sumie. Co jakiś czas InVideo, czyli też właśnie taka marka z narzędziem do tworzenia wideo, albo też jest jeszcze taki drugi raport, i tu już sobie nazwy firmy nie przypomnę. W każdym razie raporty firm, które tworzą wideo, trochę mogą być zbiasowane, ale pokazują, że z każdym rokiem to rośnie wskaźnik tego, jak często marketerzy używają wideo, to przede wszystkim, że coraz więcej marketerów używa to wideo, ale też coraz więcej uważa to za bardzo skuteczne narzędzie marketingowe, więc to też nam się potwierdza. Może w Polsce jeszcze nie wszyscy to tak czują, mam wrażenie, że jeszcze nie ma takiego klimatu na nagrywanie wideo, chociaż my czujemy, że fajnie byłoby sobie za jakiś czas pogadać i pokazać się ludziom, a nie tylko pisać na przykład, bo moglibyśmy nasze transmisje prowadzić w formie bloga albo w formie postów, ale to nie to samo. No nie wiem, przynajmniej takie jest moje wrażenie. Dajcie znać słuchacze, co o tym myślicie. Czy wideo rzeczywiście jest fajną formą, czy dla Was marketingową, czy niekoniecznie. Tak. I w ogóle jakieś macie pytania albo przemyślenia, bo normalnie dzisiaj czat milczy. To się jeszcze nie zdarzało, moi drodzy. To miał takie wrażenie, to po prostu zmiana święta, zmiana daty i tutaj może też to, ale mam nadzieję, że jeszcze Wasze pytania się pojawią. Ja wyświetlę sobie wielki banerek, masz pytanie, zadaj je. O, tak zrobimy. Dziękujemy za subskrypcję, zachęcamy do subskrypcji. Nie wiem, co się stało, ale ostatnie kilka dni ciągle mi wpadają jakieś subskrypcje na kanał, więc nie wiem, Aniu, twoje działania tutaj chyba przynoszą zamierzone efekty. Coś się dzieje. Dziękujemy. Bardzo dobrze. No właśnie, dziękujemy, czyli subskrybujcie kanał Anna Pro i programistyczne świry AI.
Dobrze, mamy jeszcze parę newsów. Ja bym zaczęła, ja przeszła do tego z Open Interpreters, bo w ogóle dla mnie to jest ciekawy news z kilku powodów, ale najpierw zacznę od tego, że Open Interpreter to jest, i teraz tak, firma, prawda? Teraz weź mi pomóż, bo moja przytomność po 8 godzinach jest mniejsza. To jest firma, która tworzy też rozwiązania, modele językowe, tak? Dobrze kojarzę? I open source'owe? Nie wiadomo na ten temat, żeby sami stworzyli jakiś model, ale mogę tego nie wiedzieć akurat. Okej, dobra, bo ja kojarzę ich tylko z tego narzędzia, o którym Wam za chwilkę powiem i zaraz je udostępnię, ale z tego, co kojarzę, to oni w ogóle tworzą też inne rozwiązania oprócz tego urządzenia, które Wam chciałabym pokazać, ale oczywiście mój komputer jest od mojego posłuszeństwa. Natomiast o co chodzi? Mamy urządzenie, które miałoby, jestem na Twitterze, dobra. Mamy urządzenie, które miałoby w pewien sposób zastąpić telefony. No i tutaj mamy takie piękne demo, ja Wam też udostępniałam je swego czasu na LinkedInie, ale ono po prostu było wzięte z Twittera, z ich profilu. Urządzenie nazywa się bardzo oryginalnie Zero One Light, czyli All One Light, no super nazwa marketingowa, naprawdę, świetnie. No i w tej demówce mamy człowieka, który opowiada o tym urządzeniu, Słyszymy Cię, Aniu, bo jest bardzo głośno ten film. 6 weeks ago, słyszycie ten film? we realized there was Czekaj, bo ja mam zmiutowane, to w ogóle ciekawe. Dobra, to spauzowałam. Tak jakby człowieka, który opowiada na tym nagraniu właśnie o tym urządzeniu, tak jakby też o zmianie paradygmatu, zmianie myślenia. Ja nawet w ogóle myślałam, że to jest jakaś reklama awatarów AI, bo to wszystko jest tak sztywne. To wygląda, no. Że jest w tle jakiś śnieg i tutaj z przodu biała ściana, że ja myślałam, że to jest awatar. Ale po jakimś czasie pojawia nam się w ekranie rzeczywiście to urządzenie, tak? Więc ja Wam pokażę może tylko początek tego, jeszcze raz, bo skoro mówię, że było słuchać dźwięk, to ja pokażę Wam początek tego, obejrzyjmy to wspólnie i jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o takim urządzonku. Dobra, ja sobie też odmiutuję i przyjrzyjmy to jeszcze raz, przyjrzyjmy to wspólnie. Też trzeba odmutować na filmie na pewno. Jesus Christ, jak widzę teraz z kolei w tą stronę. Dobra, jeszcze raz. Leci? For over 100 years, humanity has imagined a computer that's as easy to interact with as a person. ChatGPT introduced the world to this technology and became the fastest growing consumer application of all time. Now, corporations around the world have started building closed source, artificially intelligent devices. 6 weeks ago, we realized there was an opportunity to build an open source foundation for this next generation of computers, the Linux of this space, something open, flexible, and free, an operating system with a language model at the center of it. I'm holding the first device powered by this operating system in my hand right now. It's called the O1. I tak dalej, i tak dalej. Dalej jest trochę wideo, trochę jakichś futurystycznych rzeczy. W każdym razie z jednej strony, ciekawe rozwiązanie, dalej jest, jak sobie troszeczkę przewiniemy, informacja, co to narzędzie może robić, bo możecie sobie to też sprawdzić na moim kanale, na moim profilu na LinkedInie, tam właśnie ten fragment też przedstawiałam. Aczkolwiek, no nie wiem, ciekawa jestem, jaka jest Twoja opinia, bo są różne głosy. Mamy małe urządzonko, teoretycznie może to zamienić pracę telefonu, bo teraz nie trzeba będzie wpisywać w telefon na przykład jaka jest pogoda, tylko możesz powiedzieć do urządzonka hej, jaka jest pogoda. I nawet właśnie taki fragment jest tutaj w tym momencie, może jeszcze go Wam uruchomię. Let me check your... Moment, może stąd. And then it thinks and responds. Let me show you what it can do. Sfrizowało. When's the next sunny day? One moment. Łączy nam wszystko. Okay. The next sunny day is on March 9th. Great. Am I doing anything on that day? Let me check your calendar. On nie ma dostępu do komputera w tym momencie, ale to You have no event scheduled for March 9th. So because the O1 is operating my personal computer at home, I didn't need to set up my calendar. It can just use it. Nice. Can you see if there are any concerts in Seattle on that day? Yes, you have several options. Option 1, Bad Bunny will be performing at the Climate Pledge Arena. That's perfect. I na tym skończę, bo Bad Bunny to jest mój ulubiony wykonawca, więc tak jakby w ogóle demo zostało zrobione pode mnie. No tak. Ja mam jedno pytanie, czemu ta pani ma taki głęboki głos?
Bo to nie wchodźmy w płeć. Obawiam się, że będziemy niepoprawni politycznie, jak chcemy być poprawni. Znaczy, przepraszam, ja mieszkam w Polsce i dla mnie to było musiałam się przyzwyczaić, żeby mi się słuchało. Ja właśnie na to zwróciłam uwagę na początku, ale to jest Dolina Krzemowa, tak jakby dajmy żyć. Ale chyba też był kolejny powód, dlaczego ja myślałam, że to jest jakiś awatar AI, bo tak jakby w mojej głowie głos się nie zgadzał z twarzą, nie? Ale tak jakby nie pomyślałam, że to tutaj jednak nie wszyscy są zero-jedynkowi, jeżeli chodzi o płeć. Ale anyway, jeżeli chodzi o właśnie to rozwiązanie, tak jak widzisz, możemy operować, zarządzać komputerem, uzyskać informacje z komputera, nie będąc przy komputerze i tam dalej w tym demo też jest tak, że chyba jest nawet informacja, że hej, ktoś potrzebuje jakiegoś załącznika z mojego komputera, załącznik jest w tym folderze, weź w ogóle ten załącznik, załącz do maila, wyślij. Czyli trochę tak zdalnie operujesz komputerem, gadając z tym urządzonkiem. Na demo wydaje się, że to jest nawet w miarę real time, więc wydawać by się mogło, że to jest sprawne. Pytanie na demo, a ile jest z lagami. Więc to ciekawe jestem twojej opinii, tak jakby jak to rzeczywiście może wyglądać. Jeżeli gdzieś aktualnie pociąg hype train AI poszedł za daleko, to w takich urządzeniach moim zdaniem, bo to jest absurdalnie zbędne. Na co to komu, ja się pytam, może by tu puścić ten kawałek filmu, a już powiem dlaczego. Jakby w sensie rozumiem koncepcję, to nie jest nic nowego, takich rozwiązań już jest dużo, ale po co do tego robić urządzenie? Nie widzę żadnego sensu. Po co mam mieć telefon i kolejne 50 urządzeń, Rabbita i jeszcze to drugie? W sensie, ja dosłownie pokazywałem może kiedyś na żywo pokażę, to będzie też ciekawe. Też sobie zrobiłem takiego mojego asystenta, nazywa się Jan i mówiłem o tym i on do mnie mówi, tak panie, co mam zrobić panie? Ja mówię, wyłącz światła, wyłącz mi muzykę na komputerze coś tam i on to robi. Mówi, że idę spać, to mi zamyka zasłony, zgasi światło, wyłącza muzykę, takie robi rzeczy. Jakby to nie jest nic specjalnie rocket science, ale ja bym nie chciał mieć osobnego urządzenia, chyba że chciałbym zgarnąć kasę inwestorów, bo rozwiązania hardware'owe są droższe. I moje zdanie jest takie, że to po to głównie jest robione osobne urządzenie. No właśnie, bo my poprzednio też w jednym z odcinków analizowaliśmy Rabbita i podeślę zaraz tego linka gdzieś tutaj poniżej, tak, żeby do tego nawiązać, co też, z tego co pamiętam, to ty nie byłeś wtedy jakoś specjalnie zainteresowany na ten temat, w sensie nie to, że zainteresowany, ale tak jakby też nie rzuciłeś się na ten hype. Ja wtedy myślałam, że okej, dobra, jeżeli to ma być dla albo mniejszych użytkowników, albo dla ludzi, którzy są skupieni, to może być fajne, tylko że Rabbit miał ekran, mimo wszystko tam się coś pokazywało, więc ja tam taki feature widziałam, że no dobra, łączymy się z jakimś urządzeniem, które nie jest smartfonem, ale ma tylko jedną konkretną funkcję, tak? Natomiast tutaj nie mamy nic wizualnie, nie widzimy, tylko tak jakbyśmy rozmawiali z naszym komputerem, na przykład w tym przykładzie, jeżeli chodzi o załączanie plików do maila, ja muszę wiedzieć, jaka jest ścieżka, gdzie ten plik jest, a umówmy się, większość osób albo ma burdel na pulpicie, to po pierwsze, albo nie wie, jaka jest ścieżka do jej pliku, albo też tak jak ja mam, na Macu mam tak, że wpisuję komand spacja i nazwę pliku, więc tak jak nie muszę pamiętać ścieżki, breadcrumbsów, wszystkich, które są po drodze, żeby do tego pliku dojść, więc jak najpierw posłuchałam o tym narzędziu, myślę, o super, w ogóle przyspieszenie, ale z drugiej strony moment, jakie przyspieszenie? Nie pamiętam ścieżki do pliku, nie wiem konkretnie na przykład do czego mi się to może służyć oprócz właśnie takiego rozmawiania z tym urządzeniem, a przecież być może zaraz iPhone będzie miał jakąś aktualizację, Siri będzie zaktualizowana, ja będę mogła sobie tak z telefonem pogadać, tak? Więc też po takim chwilowym hypie stwierdziłam, że chyba niespecjalnie ma to sens. Tak jak mówisz, kolejne hardware'owe rozwiązanie, kolejny startup, który może niekoniecznie ma jakiś większy użytek. No bo zobacz, to tak wygląda, w sensie mi się wydaje, że akurat ten problem będzie rozwiązany, nie trzeba będzie znać jakiejś ścieżki czy coś, no bo ja zakładam, że to jest dosyć prosty program polegający na tym, że on widzi twój ekran, może prosty to za dużo powiedziane, ale program, który na tym polega i też jest w stanie sterować twoją myszką, komputerem gdzieś tam zdalnie, więc ja myślę, że jak mu powie, żeby wyszukał jakiś plik, też go znajdzie, to też myślę, że nie będzie problem. Natomiast co do hardware'u, to generalnie wydaje się takie, że jeżeli mamy mieć szeroką adopcję jakiegoś sprzętu, to on musi mieć jakiś wyróżniający współczynnik. I już było mnóstwo prób zrobienia dziwnych telefonów, które wychodzą średnio i raczej ludzie nie są za tym, żeby nosić zaraz będziemy musieli 15 różnych mieć pierścionków, biżuterii i wszystkiego i 30 urządzeń w kieszeni. Ja na przykład bardzo nie lubiłem tego, że miałem mieć 2 urządzenia, bo musiałem mieć osobne firmowe. Wolę to, że super już jest i na iPhone'ie, na Androidzie. Mogę sobie skonfigurować profil służbowy. To jest dla mnie wygodne. Ja szpanować 2 telefonami to mogłem 5 lat temu, teraz to po prostu niewygodne. Ja uważam, że jeżeli jakieś urządzenie ma się przyjąć do szerokiej adopcji, to ono musi mieć coś specjalnego. VR ma coś specjalnego. Wiesz, te wszystkie Fitbity, opaski mają coś specjalnego, zegarki, jakieś tam smartwatche, one też mają jakieś specjalne, powiedzmy, zastosowanie, bo symulujemy jednocześnie ten zegarek
i z drugiej strony mają jakieś tam połączenie naszego urządzenia. Każdy z nich ma jakąś specjalną możliwość. Dla mnie takie urządzenie jest absurdalne, szczególnie, że ono, jestem prawie przekonany o tym, że pod kątem hardware'owym nie robi nic, oprócz przyjmowania głosu, wysyłania go na serwer albo naszego komputer i przyjmowania z powrotem i mówienia. To jest, śmierdzi mi to skamem na kilometr, choć nie lubię używać mocnych tutaj słów, to tak to wygląda. A jestem ciekawy też, co myślą ludzie w komentarzach. No właśnie, więc liczymy na wasze komentarze. Ja też podlinkowałam do tego mojego posta, gdzie ja tą analizę moją robiłam, znaczy moją analizę, poparłam się też o opinię mojego małżonka szanownego, bo ja znów oczywiście się zachwyciłam jakimś kolejnym narzędziem, jak to optymistka, ale później sobie przeanalizowałam razem z nim, okej, to jest niby tylko $99, tylko. No ale w sumie na hardware, no to Mi Band, który mam, chiński, tak jakby no jest tańszy zdecydowanie, a ma jeszcze piękną złotą opaskę i w ogóle ludzie myślą, że to jest złoto. Nie jest złoto, to jest po prostu chińszczyzna. Natomiast no, spełnia swoją funkcję. Zegarek, tak, czasomierz timer. Natomiast jeżeli chodzi też o to urządzenie, to też właśnie Patryk mi uświadomił, że w sumie ten koszt tego, koszty generalnie produkcji tego są relatywnie małe. My tutaj akurat taką analizę zrobiliśmy. No i finalnie tak naprawdę to 99 być może będzie za sam hardware, znaczy za sam urządzenie, ale być może potem będzie subskrypcja, tak jak w Oura Ring. No i co? No to potem się, wiecie, grosz do grosza i będzie kokosza. My z kasy wyskakujemy, a oni mają być może na kolejny startup, a niekoniecznie na ten, więc tak ciekawe jest też właśnie w waszej opinii, no bo no, mi po krótkim hypie i analizie wyszło, że chyba jednak nie. Ale wiecie, zmużdżałam się na ten temat godzinę czy tam półtorej w niedzielę, więc mogę czegoś nie zauważać, więc może wy widzicie jakieś dodatkowe argumenty czy jakieś dodatkowe rzeczy, na które warto byłoby zwrócić uwagę w tym rozwiązaniu. Jesteśmy ciekawi. A jeszcze mam takie do ciebie jedno pytanie. Jak myślisz, i też to pytanie oczywiście na forum tutaj do nas wszystkich, jak zmiana zasad rozliczeń OpenAI może wpłynąć na model biznesowy typu startupów jak Rabbit? Bo jeżeli oni na początku nie mieli żadnych kosztów teraz, bo oni mogą powiedzieć, czy mamy jednego użytkownika, czy 100, czy 1000, czy milion, nas to mało interesuje, przyjdzie nam jakiś rachunek na końcu, najwyżej się nie będzie opłacało, jak się będzie opłacało, to zapłacimy. Teraz oni jednak, żeby to utrzymać pewną ciągłość, muszą z góry jakąś dać ilość, to nie będzie $5. Tego typu startupy będą musiały zadbać, jeżeli my przebudujemy dużo użytkowników, to my już musimy z góry doładować na przykład nasze konto, nie wiem, 10 000, 100 000, milionami dolarów, żeby to cały czas działało. Żeby nie było takiej sytuacji, że między tym doładowaniem jednym a drugim gdzieś nam tego zabraknie. Jestem bardzo ciekawy, czy ta zmiana tego paradygmatu, czy sposobu płatności do OpenAI zmieni troszeczkę takie startupy, które właśnie na OpenAI się mocno opierają, a jednak nie oszukujmy się, większość tak działa. Ale to w ogóle ciekawe, nawet od razu o tym nie pomyślałam, ale rzeczywiście, może rzeczywiście tak być, no ale to trochę chyba o tym kiedyś rozmawialiśmy nawet, że to jest zawsze realne ryzyko, że jak się opieramy o jakąś jedną technologię, właśnie o jednego LLM-a, to coś może się zdarzyć, na przykład tak jak mówisz, zmiana w modelu rozliczania i teraz pytanie, co? Oni na tym zostaną? Przejdą na cloud? Przejdą na inny model językowy? Zamkną startup? No w sumie opcji jest sporo. No ale to chyba się dopiero za jakiś czas dowiemy, co z tym konkretnie będzie, bo ta aktualizacja modelu rozliczenia była od dzisiaj, czy z kiedy to jest news? Jest świeżym dzisiaj. Kiedy? Dzisiaj rano. Z czasu polskiego dzisiaj chyba w nocy, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, natomiast było oczywiście o tym informowane od miesiąca bardzo wieloma mailami, więc każdy też powinien o tym wiedzieć, ale tu się zgadzam oczywiście, to możemy to powtórzyć, bo to zawsze dobry moment, żeby się zareklamować, że zawsze trzeba być przygotowanym, że coś się po prostu zmieni w tych LLM-ach faktycznie i na przykład jakby ktoś chciał, ze mną się można skonsultować, właśnie to robię, pomagam wdrażać AI w organizacjach i tam też właśnie zawsze dbamy o to, żeby był dostęp do wielu różnych rozwiązań, właśnie jakby ktoś miał jakiś kaprys, na przykład jak OpenAI dzisiaj. Jakby ktoś miał jakiś kaprys, jak to pięknie zabrzmiało, tak, no ale w sumie trochę taka prawda, tak jakby no niekoniecznie robią to dla fanu użytkowników, tylko raczej po prostu, żeby zarobić i po prostu może zarobić dobrze. Dobrze. Polecamy stronę Kuby, tu się link wyświetla, jakubkról.pl, polecamy, lajkujemy, tak, sprawdźcie szkolenia. Można się też, dziękuję bardzo. Można się też szkolić, a ja dzisiaj oboje szkolimy z Anią, ja dzisiaj akurat szkoliłem w Raciborzu szkołę, pozdrawiam, bardzo się cieszę, że szkoły też inwestują w to, żeby się szkolić swoich nauczycieli z tego, jak używać sztucznej inteligencji w swojej pracy. Brawo wy. Wow, aha, to taka grupa docelowa, mega. Ja niestety ze względu na NDA-kę, bo tego nie mogę powiedzieć, gdzie szkoliłam, niestety NDA-ka to NDA-ka, pozdrawiam Sławkę Sobótkę, który wczoraj o 22 odebrał ode mnie telefon, pewnie bardzo ważnej sprawy, nie, przedwczoraj, ale tak, ale ja z kolei dzisiaj szkoliłam z stopni publicznych dla branży IT, więc to też zobaczyć ciekawy case, gadamy trochę nie będzie o AI, ale trochę będzie o IT, bo szkole w branży IT, programistów, data scientystów, kierowników, menadżerów, jak lepiej występować publicznie, bo to też jest taki trend, który zauważyłam, że no,
osoby w branży IT i techniczne, i nietechniczne coraz częściej chcą występować na konferencjach, chcą prowadzić webinary, chcą prowadzić live'y takie jak my, no bo ten wideo marketing widać, że sprzedaje i zarządy też widzą, dlatego całe zespoły po prostu całymi kohortami wysyłają na wystąpienia, na szkolenia z wystąpień publicznych, więc to też jest pewien trend w IT, może nie generative AI i nie AI, ale widać też, że ten kontakt ludzki w tym sensie, żeby występować, dzielić się wiedzą, też ma jak najbardziej znaczenie. I to bardzo fajnie. Zresztą to było widać po konferencji, już wam mówiliśmy ostatnio, ale byliśmy na Mobile Trends. Bardzo fajne wystąpienia, kurczę. Naprawdę się tego świetnie słuchało, było widać, że ludzie byli też przygotowani i fajnie, że ten trend widzimy. Mamy bardzo fajne pytanie, ale zanim jeszcze mam pytanie do ciebie. Do zastanawiania się, tak w ogóle rzucam na forum. Jak myślisz, dlaczego OpenAI tak zmieniło ten model rozliczeń? Ja myślę oczywiście, że z jednej strony pewnie część osób nie płaciła, co było problematyczne, ale jeszcze tutaj doszukuję jednak pewnego spisku. Dlaczego? Mamy znowu teorie spiskowe na kanale. Dawno ich nie było. Dawno nie było. Cały tydzień. Więc tak. Nie wiem, czy kojarzysz, ale Starbucks aktualnie najwięcej zarabia na tym, że bardzo dużo ludzi sobie doładowuje dolarami konto Starbucksowe, bo wtedy masz taniej kawę i bardzo wiele ludzi zostawia tam $1, 2, 3, nigdy ich nie używając, czy to zapominają, czy po prostu, że nie może być tam zera. I ja teraz nie pamiętam statystyk, możemy zaraz to poszukać, ale z tego co pamiętam, na samych odsetkach z tego miliardy tam są dolarów na tych kartach, które są nieużywane. Ja myślę, że OpenAI, mając bardzo dużo użytkowników, może myśleć bardzo podobnie, że oni sobie mogą troszeczkę pasywny dochód tutaj zrobić, bo każdy będzie musiał mieć zasilony tą kasą, nie? Troszeczkę się tutaj zastanawiam, czy to może być to. Ja myślę, że tak, że bo w sumie to ma sens, tak, no ale nawet zobaczmy, ilu jest użytkowników czata GPT, w sensie takich płacących, ile może być? Są jakieś dane twarde na ten temat? Zaraz sobie googlam, ale nawet załóżmy, że 1 milion, niech będzie, tak jakby zaokrąglimy w jedną czy drugą, załóżmy, że 1 milion. I jeżeli nawet ktoś nie zapłacił i korzystał, no to oni mieli ogromną stratę. A teraz jak musisz doładować konto, nawet te $5, co jest chyba minimalną kwotą, jeżeli dobrze pamiętam, tak, to masz 5 milionów hajsu w obrocie. I tu nawet nie tyle, że ktoś to wykorzysta lub nie, ale masz 5 milionów hajsu w obrocie, czyli nie dość, że masz fajne cash flow, to jeszcze tak jak mówisz, możesz na tym zarobić, bo możesz to wrzucić, nie wiem, na lokatę 5%, teraz jest w ING, polecamy. I możesz sobie na przykład otworzyć lokatę i na tym zarobić, albo po prostu obracać tymi pieniędzmi, wydając to na przykład na kolejne rzeczy, reklamę, marketing i tak dalej. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład bardzo lubię ten moment, kiedy sprzedaję kurs online i w momencie, kiedy jeszcze nawet kurs nie jest wydany, wiadomo, ludzie czekają na produkcję jego, ale kurs nie jest wydany i jest przedsprzedaż, bo wiadomo, bo robisz dobrą robotę, bo ludzie ci ufają, płacą ci w przedsprzedaży. I to jest ten moment, kiedy ja mam najfajniejszy moment w cashflow, bo ja za te pieniądze mogę jeszcze bardziej rozkręcić reklamę kursu, po to, żeby jeszcze mieć więcej użytkowników kursu, po to, żeby finalnie zrobić jeszcze fajniejszy kurs. Tak? Więc to jest taki moment właśnie zbierania gotówki na jeszcze lepszy cashflow, na jeszcze lepsze obracanie tym pieniędzmi, żeby jeszcze większy zysk wygenerować. Więc biznesowo w sumie rzeczywiście bardzo dobre. Teraz cię zaskoczę. ChatGPT ma 180 milionów użytkowników aktywnych, tak się liczy, aktualnie. Natomiast to oczywiście nie ma nic wspólnego z OpenAI samym, w sensie tym API, ale sądzę, że tam też są większe kwoty wpłacane, więc naprawdę bym się nie zdziwił, jakby tutaj historia troszeczkę o tym mówiła. Ale to takie mówię, może. Super. Dobrze, tak naprawdę znowu się pokusiliśmy o analizę ekonomiczną. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Mamy pytanie od Marcina, dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie na czacie, piszcie w komentarzach, widzę, że nas ogląda tam kilkanaście osób, więc trochę mniej niż zwykle, ale tak czy inaczej liczymy na wasze pytanka. A pytanie Marcina Wawrzyniaka brzmi: cześć, czy wiecie co z wtyczkami w ChatGPT? Super news. Dziękujemy Marcinie za kolejny news, który jest niezwykle istotny. Dzisiaj rano, prowadząc szkolenie, mówię, a teraz wam pokażę, jak działają wtyczki w czacie GPT. Ku mojemu zaskoczeniu nie ma takiej już w ogóle opcji. Zniknęły. Zacząłem robić research, co się dzieje. Więc już odpowiadam Marcinie. Pojawiło się kilkanaście godzin temu, to było chyba podbite sprzed jakiegoś czasu już, informacja, że znaleziono bardzo dużo, już przez jakiś czas znajdowano, dużo błędów bezpieczeństwa, które pozwalały tam wykradać hasła, konta. Generalnie to wynika troszeczkę z tego, że tak to działa, ale jakby zrozumiało, że trochę takich rzeczy było i ChatGPT i tak starał się powoli wygaszać te wtyczki. Jeżeli ci, którzy korzystają dużo, mogli zauważyć, na przykład ja korzystałem z GoDaddy wyszukiwania domen, a GoDaddy jest dużą firmą, przestało to działać od kilku tygodni i generalnie się przerzucają całkowicie, już rezygnują z wtyczek i przerzucają się zamiast tego na akcje w GPT-sach. Więc GPT-sów się trzeba uczyć. O, widzisz, to też jest w ogóle ciekawe. Tym bardziej, że dobra, czyli te wszystkie wtyczki, które były w one
Okej, dobra. Ja to w ogóle jest naprawdę mega ciekawe. Zobacz, ja tego nie zauważyłam, no ale też nie korzystałam dziś jeszcze, nie, korzystałam przez chwilę z ChatGPT do wykonywania jakiegoś posta, ale rzeczywiście nie zauważyłam tego i to myślę, że swoją drogą, że to jest w jakiś sposób, mówisz o wtyczkach do Chroma między innymi, tak? Do przeglądarki czy wtyczkach w... Nie, ja mówię o wtyczkach w samych ChatGPT. Dobra, bo wiesz, już moja uwaga niestety poszła w tamtą stronę z wtyczkami do Chroma, bo jeszcze jest jedna aktualizacja jakaś. No częściej nie. Dobrze, no to w ogóle też ciekawy news, ale tak jak powiedziałeś, w sumie warto się uczyć GPS-ów, tak, no bo jak je macie opanowane, jak wiecie jak to zrobić, a tu w sumie ich Kuba i ja szkolimy jak to fajnie zrobić, tylko że Kuba ma bardziej techniczną wiedzę, więc wiecie, jak porządnego GPS-a chcecie zrobić albo awatara AI, w którym mi Kuba teraz pomaga, to najlepiej do Kuby z tym tematem. Natomiast tak czy inaczej na pewno warto swoje GPS-y tworzyć, no bo to tak jak już ułatwia nam pracę i rozumiem, że tam nie ma tylu problemów z bezpieczeństwem, tak? W sensie tam już jest okej? To jest skomplikowane. Powiem tak, bo też to jest pytanie od Luki Code'a, czego się uczyć w GPS. Szczerze mówiąc, tego dużo. Ja polecam, jeżeli ktoś jeszcze samo stworzenie może być trudne, bo pamiętam jak mojego GPS-a poprawiłeś. Ja intuicyjnie zrobiłam to tak, jakbym zrobiła prompt, a okazało się, że to jednak nie jest aż takie proste. Tak jest. No właśnie, chodzi o to, żeby zrobić odpowiedniego prompta, żeby w odpowiedni sposób sformatować sobie informacje. Bardzo dużo tam jest takich drobnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ja polecam, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, żeby zasubskrybować kanał Anna Pro i również programistyczne świry AI, dlatego, że jak mi się będzie chciało, mam taką wielką chęć, chciałbym zrobić takie codzienne shorty, też zapraszam nas na LinkedIna, oczywiście też chcę to rzucać na LinkedIna, codzienne shorty o tym, jak można wykorzystać GPT-sy, bo ja mam wrażenie od ostatnich kilku szkoleń, które prowadzę, że GPT-sy są rozwiązaniem większości problemów, jakie się pojawiają w ogóle w bardzo wielu organizacjach. Na razie tyle, nie chcę za dużo spoilować, ale mam wrażenie, też jak z Anią rozmawiamy, to widać, to dzielenie się wiedzą, to są własne awatary, to jest szybsza własna praca, analiza źródeł, danych, publikacji naukowych, tego jest naprawdę dużo, więc polecam w ogóle zainteresować się tematem GPT-sów, a przede wszystkim, żeby nas obserwować na YouTubie, bo jak mi się zachce, mam nadzieję, że za kilka dni zacznę tam robić właśnie taką serię, przynajmniej na programistyczne świry, a na pewno będziemy to omawiali na naszych live'ach, warto. Tak, dokładnie tak. Jeszcze wcześniej właśnie Luki Code pytał o GPT-sach, ale to już chyba odpowiedzieliśmy. Jeszcze Marcin pisał, mam GPT-S, ale brakuje mi wtyczek do analizy kodu strony, a WebPilot... To prawda. Możemy zrobić sobie jakiś taki przegląd w ogóle, mam nadzieję, że nam się uda, mamy już długą listę tego, co wam obiecaliśmy, ale inaczej troszeczkę działają te funkcje czy akcje właśnie w GPT-sach niż pluginy, jeszcze nie wszystkie istnieją. Tak. To prawda, Luki Code, ale jest dużo właśnie takich rzeczy. Mówię, zostawimy sobie to na dokładkę, będziemy o tym opowiadać. My kiedyś tak wydaje. My też o GPT-sach kiedyś trochę mówiliśmy, ale to było tak, że ja tylko pokazałam efekt tego w zeszłym tygodniu, jak nawiązywaliśmy do tego mojego awatara AI. Ale myślę, że po I Love Marketing, na które też serdecznie zapraszamy na konferencję, będę miała prezentację i z Escoli Krzysiek też będzie miał prezentację, prawda? Chyba na tej samej scenie, na AI-owej. I myślę, że potem pokażemy wam też ten właśnie awatar AI, już jak będzie demówka działała oraz też trochę więcej o tych GPT-sach, bo myślę, że to też może być istotna informacja. Marcin też pisał, wtyczki z SEO bardzo mi pomagały w audytach SEO. No w sumie tak, i teraz SEO-wcy płaczą, tak? Rozumiem, że trzeba znowu robić to ręcznie, a to jest mega żmudne, tak? Więc w sumie rozumiem, że to może być jakoś problematyczne, ale można stworzyć na pewno GPT-sa do audytów SEO, prawda? Trzeba by go nakarmić odpowiednio danymi, naszą wiedzą. Pewnie da się to zrobić. Tam chyba chodziło o to, że ta wtyczka automatycznie jakieś backlinki analizowała i jakieś struktury też kodów, w sensie dużo takich rzeczy. Nie wiem, czy na przykład nie będzie tak, że przewrócą za jakiś czas, w sensie trochę to tak zniknęło bez echa. Ja bym się nie zdziwił, jakby tu jednak jakaś mikroaferka za tym stała, jak często się w OpenAI dzieje, więc zobaczymy, co będzie. No bardzo, my się o tym dowiemy za jakiś czas, czyżby? No, tak jak mówię, znalazłem dzisiaj raport firmy, zapomniałem teraz jej nazwy, która właśnie znalazła te podatności. One były naprawdę dosyć hardkorowe, bo tam można było konta przejmować nie tylko OpenAI, ale w ogóle na innych serwisach. Tam było grubo generalnie i troszeczkę sposób, w jaki to działało, mówił o tym, że tego się nie da naprawić. Więc ja bym się nie zdziwił, jakby tutaj po prostu wyłączyli w panice nieco. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy coś nagle jest wyłączone w czacie GPT. Tak samo było przecież z browsingiem, nie? Przeglądaniem stron internetowych. O wow, no to w ogóle jest ciekawe. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Dobra. Dobrze, a jeszcze mówisz, że z tym browsingiem, w sensie, przez czata GPT nadal mogę sprawdzić strony internetowe. A co konkretnie masz tu na myśli?
Przez czata GPT nadal mogę sprawdzić jakąś stronę internetową. Nie wszystkie, ale niektóre mogę. A co ale backlinków nie sprawdzisz, to już do tego potrzebowałeś właśnie zewnętrznego, nie? Chociażby, ja nie wiem, co tam jeszcze, PageRank, nie wiem, czy to się dalej używa, pewnie nie. To już chyba stare. No, w ten sposób. Ja tylko jedną rzecz powiem. Zobacz, czekaj, u Luki po nas pojechał. Kursy są mega szybko nieaktualne, dajcie spokój. Cieszą wiedzę, szkoda, że jesteście już niepotrzebni, ale bardzo was lubię. Nie poddawajcie się z kanałem. Dobrze. Ja tego wszystkim życzę, żeby tak opanować właśnie rozmawianie z czatem GPT na przykład, czy jakimiś innymi AI-ami, LLM-ami, żeby faktycznie nie potrzebować. Ja jeszcze nie jestem na takim poziomie, na przykład jak się ostatnio uczyłem PineScriptu, nie pozdrawiam tego języka programowania, taki język programowania do inwestycji, do wykresów. To i tak sobie musiałem jakiegoś chyba Hindusa jednak na Udemy kupić, ale jak już się nauczyłem, to faktycznie potem już czatem GPT wiedziałem, o co go pytać, więc na pewno się da. Ja tylko chciałem wrócić do poprzedniego tematu, bo mówiłem wam o tym doładowaniu Starbucksa i że tutaj może jest podobnie, znalazłem liczby, więc mówi się, że na tych kartach Starbucksa jest $1,600 milionów i że z samych 3% lokat mają $48 milionów rocznie za darmo. No właśnie, znaczy za darmo, ale z drugiej strony wiesz, ktoś po prostu fajnie przemyślał model biznesowy, a bez tego być może byliby tyle samo. Ile milionów w plecy? 43? Jeszcze raz? Ile milionów w plecy? 43? Znaczy nie w plecy, tylko w sensie zarabiają na tym? 48 milionów rocznie. Pięknie, no tak jakby pięknie. Każdego tygodnia banieczka, no jakby... To jest życie. Ale wiecie, dobrze powiedziane, model biznesowy to jednak jest klucz, dlatego to jest na przykład jeden z powodów, a propos modeli biznesowych, teraz moje myślenie poszło, ale to jest jeden z powodów, dlaczego ja na przykład nie będę nigdy miała agencji marketingowej, bo model biznesowy agencji marketingowej zakłada, że masz usługi, które realizujesz dla kogoś, a usługi w marketingu czasami się trudno szacuje, zresztą w IT to samo, tak? Tylko, że w IT masz Scrum Walkera, masz Scrum Guide'a, masz wyznaczone pewne ramy, zespoły się uczą z doświadczeniem. I nabierają doświadczenia i jest łatwiej oszacować. Ale w marketingu, jak realizujesz na przykład kampanię na Facebooku, to ona raz pójdzie tak, a potem algorytm się przestawi, a ona idzie zupełnie inaczej. Więc posiadanie agencji marketingowej, też tego, co gadałam z kolegami, koleżankami, którzy są CEO agencji marketingowych, jest bardzo trudne z racji na zmienność algorytmów w marketingu, na to, że nam się wydaje, że marketing jest prosty, ale tak naprawdę tam się tyle rzeczy zmienia na algorytmie na Facebooku, LinkedInie, YouTubie, zależności między nimi, ktoś coś łączy, kogoś coś nie lubi, jakieś rozwiązania. No to jest cała masa rzeczy. Dlatego mam bardziej model konsultingowy, gdzie ja mogę rzeczywiście sprawdzić sobie, jak aktualnie działa dane narzędzie i na ten moment dać najlepszą poradę, jaka może być, a nie obiecać klientowi, że my przez rok będziemy prowadzić to i tam będzie taki i taki wynik. Guzik, może wcale takiego wyniku nie być, bo to jest zbyt ciężko przewidywalne, na przykład jeżeli chodzi o rok. To tak a propos modeli biznesowych słusznych lub mniej słusznych, które mogą się pojawić. Dobrze, Marcin nam napisał, nie mówimy tu o kryptowalutach, to nie rozmawiamy o skamach tutaj, chyba że AI-owych to tak. Nie żartuję, nie wiem co to za kryptowaluta. Ja niestety w krypto też się nie znam, to się nie wypowiem. Ale z kolei... Ale Marcin też napisał jeszcze jedną rzecz, bardzo ciekawą, nad tą wiadomością. To już widzę, dobra, sorry. Tak. Mam swojego GPTS-a SEO, działalnie analizuję kod strony. Marcin, poszukaj sobie, wpisz sobie w Google GPTS Custom Action Get Website Source Code. Jestem przekonany, że na pewno sobie znajdziesz gotowy do skopiowania, wklejania taki action właśnie, który możesz sobie dodać do swojego GPTS-a. No widzicie, dobra porada, nie musieliście Kubie płacić. Od razu mamy poradę. Ale trudno. Dokładnie. Potem jak wiesz, ktoś się od razu ostatnio mnie nie też, że śmiał, ale motywował, że niedługo te nasze live'y być może tak się rozwiną, że będziemy tak pod spodem takie datki zbierać, tak? Tam Patronite to jest jedno, ale na każde pytanie, transmisja, 5 zł. Niech będzie na waciki albo na nowe studio, a nie... Tak Ja mogę OnlyFansa założyć i promować, dla mnie nie ma problemu. Niech będzie. Ale dobra, to nie idźmy w tą stronę, pójdźmy w stronę bardzo poważną prawa. Prawo autorskie a AI. Mam 3 newsy z tym związane, pokażę wam jeden, a o 2 pozostałych opowiem. Prawo autorskie AI. Co jakiś czas o to ktoś pyta, jak to jest z prawem autorskim i sztuczną inteligencją, więc odpowiadam. Ustawodawcy z Tennessee przyjęli ustawę o jakże wdzięcznej nazwie Elvis. Nie było. Aby zablokować wykorzystanie głosu danej osoby, na przykład aktora, celebryty, twój, mój, żeby wykorzystać ten głos ponownie bez zgody tej osoby. Elvis to jest skrót od Ensuring Likeness, Voice and Image Security.
żeby przeciwdziałać właśnie tej łatwości, z jakiej AI może replikować głosy. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, ale Eleven Labs zrobił takie fajne wideo, gdzie to tak naprawdę Leonardo DiCaprio wypowiadał się, była jego twarz widoczna, wypowiadał się w sprawie ekologii, ale pod jego głos, znaczy zamieniono jego głos na głos na przykład Kim Kardashian, na głos Arnolda Schwarzeneggera, Billa Gatesa, Elona Muska, zupełnie innych osób, ale nadal mówiąc tą wypowiedź, którą akurat DiCaprio miał powiedzieć. No i to jeszcze jest w miarę spoko, bo my wiemy, że to DiCaprio, wiemy, że to fake, to było oznaczone, ale ile takich rzeczy może być nieoznaczonych, więc ta ustawa ma akurat rzeczywiście wpływać na to, ograniczyć takie działania i ona w końcu widzę tak, ustawodawcy uchwali tę ustawę, wcześniej znaną jako jeszcze mniej marketingowa nazwa, więc teraz nazwali ją ładniej, podpisano 21 marca. Natomiast wiecie, są też jakieś konkretne kary i grozi za to 11 miesięcy lub 29 dni więzienia i grzywny w wysokości $2,500, 10 koła można zapłacić złotych polskich. I w ogóle nazwa też nieprzypadkowa, bo Tennessee jest domem miejsca spoczynku właśnie Elvisa Presleya. Więc tak to wszystko pięknie się wiąże. Aczkolwiek no, dla mnie ciekawe jest to, że jeden stan, a nie wszystkie stany, więc już mamy pewien case, który może z tego stanu oczywiście się przez pączkowanie na kolejne przenieść, ale oczywiście może wcale tak nie być, bo może być tak tylko, że jeden stan sobie ustanowi i oni mają prawo stanowe, które tylko będzie dotyczyło tego właśnie regionu. Pytanie też, czy na przykład Europa jakkolwiek się tym zainteresuje, bo my w Europie, nim w ogóle wprowadzimy coś, to musimy się 3 razy zastanowić i obejrzeć na Stany, czy już to zrobiły, a oni już dawno to mają, więc to pytanie, czy to też to ustawodawstwo w Europie w ogóle za tym nadąży w tym roku albo w przyszłym, bo patrząc na to, jak długo AI Act był wdrażany i chyba nadal jest teraz w tym vacatio legis, czyli to niby jest przyjęty, ale nie wdrożony, jeżeli dobrze pamiętam, ale popraw mnie, jeżeli się mylę, więc to tak jakby może jeszcze potrwać, jeżeli chodzi o to wykorzystanie głosu. Więc pytanie, czy ty, Kuba, masz w tym temacie jakąś opinię prawną, czy generalnie jak się odniesiesz do tego newsa prawno? To nie jest porada prawno-inwestycyjna, ale no w sensie to się wydaje normalne dosyć, więc takie jakby oczywista oczywistość. Myślę, że jakby była jakaś rozprawa w tym sensie, to by i tak skończyło, nawet w Polsce. Nie wiem, czy AI Act właśnie tego typu case'y też dotyczy, bo z tego co wiem, to nie jest to jakby w jego zakresie, ale sądzę, że jakby tak już wychodząc do clue, zbliżamy się do czasu, w którym już nie będzie takie łatwe klonowanie czyjegoś głosu i w większości narzędzi typu nawet Eleven Labs trzeba będzie troszeczkę bardziej potwierdzić, że się wyraża zgodę, oprócz powiedzenia swoimi słowami, że się wyraża zgodę. Znaczy powiem więcej, tak jak kontynuując, myślę, że jak najbardziej masz rację, bo w ogóle w momencie, kiedy tworzyliśmy mój awatar AI, moją kopię, to na czas, kiedy to nagrywaliśmy, czyli w grudniu, wystarczyło, że ja nagrałam moją zgodę, ten taki consent, który się czyta, że wyrażam zgodę na to i to i to, można było to nagrać i im wysłać. No i spoko, my nagraliśmy, wysłali, już mieliśmy to wysyłać, ale zajęliśmy się innymi rzeczami, więc tylko nagraliśmy i nim doszliśmy do tworzenia samego awatara, zrobił się luty, z grudnia zrobił się luty. I okazało się, że ja już nie mogę wysłać tego nagrania z zgodą, tylko muszę usiąść przed komputerem, w tym momencie być zalogowaną na swój sprzęt, powiedzieć tą zgodę tak trochę na żywo, to mnie wtedy real time nagrywało. Dodatkowo jest jeszcze kod zabezpieczający na końcu, który jest unikalny. Ja muszę ten kod przeczytać w tym momencie, więc nie da się tego zrobić z nagrania. I co więcej, pal go 6, że ja to muszę jeszcze raz nagrać. To naprawdę sprawdza, czy ta twarz jest podobna do tej twarzy na nagraniu, ponieważ ja tego dnia, kiedy nagrywałam tego awatara, byłam, full make-up, w ogóle zrobiona, no bo to jak ma iść do internetu, to niech będzie dobrze zrobione, szminka, oczy i w ogóle wszystkie te babskie sprawy, a w momencie, kiedy nagrywałam zgodę, była sobota rano, po całym tygodniu, więc ja spuchnięta, totalnie, bez make-upu to nagrywałam. I co? Zgoda nie przeszła. Nie Naprawdę? Naprawdę. Wow. Musieliśmy to 3 razy nagrywać. Za 3 razem byłam taka już, Patryk, jestem zirytowana, bo on mi w tym pomagał. Tak jakby, dlaczego to nie przychodzi? Ja mówię, jestem zirytowana. Tu chyba naprawdę chodzi o make-up, tak? Więc co, poszłam, sobota rano, umalowałam się, nie wiedzieć po co na sobotę, siadłam, przeszło. I to było straszne. Więc wydaje mi się, że...
no, super, że to odkryłam, a nie po 3 dniach, nie? Tak jakby się okazało, dlaczego to nie przeszło. Natomiast wydaje mi się, że to już coraz bardziej analizuje punkty na twarzy, no bo nie wiem, czy wiecie, jak działa make-up, ale generalnie make-up ma podkreślić niektóre rzeczy, więc jak ja byłam bez make-upu, to kształt twarzy mógł być po prostu trochę inny i jak oni analizują jakieś konkretne punkty na twarzy, nie wiem, rozstaw oczu, brwi i tak dalej, one mogły być po prostu rozłożone inaczej. Więc się śmiałam, że po prostu aplikacja mówi mi, że umaluj się kobieto, bo nie wyglądasz dobrze, nie puścimy ci tego konsentu, nie będziemy mieć tej zgody i po prostu jak się już umalowałam, no to dopiero wtedy ta zgoda nagrana po raz 3 rzeczywiście przeszła. I nawet my informatycy czegoś ciekawego się dowiedzieliśmy dzisiaj, jak działa mianowicie make-up, ale nie, jestem bardzo... Totalną ironią napisał, wzruszyła mnie ta historia. Może też się malowałeś chyba się nigdy czerwoną szminką. Dowiedziałbyś się, ile to czasowo zajmuje. Ale ja uważam akurat, że to jest bardzo pouczająca historia, w sensie ja jestem bardzo na plus zaskoczony, bo robiłem jakiś czas temu ostatnie klonowanie Eleven Labsem, nie wiedziałem, że aktualnie tak to wygląda. Bardzo fajnie. To już wygląda jak zabezpieczenie, które faktycznie ma sprawić, że jest autentyczność tej zgody. Ja uważam, że to też jest dużo lepsze i tak uważam, że trochę jest dziki zachód aktualnie, bo jeżeli ktoś bardzo ma fajny głos, a jest zachrypniętym osobnikiem, który potrzebuje ode mnie trochę pieniędzy, to ja tak mogę bardzo tanio kupić jego głos i nie uważam, że to będzie możliwe w przyszłości. Natomiast i tak to są fajne już zabezpieczenia. Dobry kierunek. Tak. Ja myślę, że być może jeszcze pójdzie to za jakiś czas o krok dalej, że przecież jest taki test, żeby sprawdzić, czy to ja, nie wiem, czy to nadal działa, ale swego czasu było w internecie, że jak chcesz sprawdzić, czy ta osoba, z którą się łączy, to na pewno ona, to nie tylko powinna mówić do ciebie frontem, ale powinna zacząć odwrócić twarz, tak? No bo tutaj, jeżeli to jest kopia, no to tutaj nam się zacznie coś rozmywać, bo jednak w większości jak mówimy do kogoś, to frontem lub delikatnie z profilu, a rzadko ktoś mówi kiedyś bokiem, tak? Więc jak poprosisz kogoś, żeby obrócił tą twarz i na przykład to rzeczywiście będzie kopia lub wiecie, deepfake, nałożona czyjaś twarz na inną twarz, to wtedy to się odkryje, bo te linie zaczną się rozmywać. Nie wiem, czy to nadal tak działa, czy no te deepfake'i to też ominęły to nagrywanie bokiem, to popraw mnie, jeżeli czegoś nie wiem, Kuba, ale to też byłoby ciekawe, że na przykład te zgody trzeba byłoby nagrywać z każdej strony. To byłoby interesujące. To jest znane narzędzie do KYC, w sensie do weryfikacji, czy ktoś jest kimś. Sam chyba, czy tak się nazywają, takie narzędzia chociażby posiada. W sumie ciekawe powiedziałeś, bo najpierw myślałem, że mogliby sobie to wdrożyć takiego Eleven Labsa, bo nie jest trudne, ale z drugiej strony jestem ciekawy, czy na przykład takie weryfikacje też w przyszłości będzie można deepfake'ami obchodzić. To dopiero będzie, bo to się uznaje za najbezpieczniejszą taką weryfikację KYC właśnie, jak chcesz jakieś bankowe na przykład rzeczy finansowe, czy w krypto też jest to dosyć popularne, właśnie, że obracasz wokół tego okręgu, tam jest taki moment i jak będą dobre deepfake'i, co wtedy? No, to właśnie ciekawe. Więc na razie nagrywają się wszyscy do internetu frontem, żeby nikt na nas nie wziął chwilówki. Ale jak bokiem, to się osłaniajmy. Dokładnie tak. Ale a propos właśnie jeszcze prawa w AI, to jeszcze są 2 ciekawe prawne newsy. No prawo to czasami nudna sprawa, ale niech będzie, bo są nowe warunki, na przykład Midjourney. Midjourney wprowadził nowe warunki użytkowania i teraz większą odpowiedzialność użytkownika, przerzuca na użytkownika odpowiedzialność za generowanie treści. Ma być w ogóle oznaczanie w pewien sposób, co zostało wygenerowane, co nie. W ogóle ma być też bardziej zaadresowany tam wątek ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to też na YouTubie wprowadzono wymaganie, nie wiem, czy w ogóle wiedziałeś, Kuba, ale od zeszłego poniedziałku wprowadzono takie wymaganie, że twórcy muszą jasno oznaczać treści wygenerowane przez AI. I no teraz to właśnie ma stanowić większą przejrzystość, bardziej etyczne zachowanie, więc jeżeli na przykład nasze live'y będą prowadzone przez nasze awatary AI, to będzie musiało być oznaczone, że to zostało wygenerowane w dużej mierze przez AI. Aczkolwiek co ciekawe, nie dotyczy to na przykład rzeczy, które są oczywiste, jeżeli chodzi o generowanie przez AI, czyli jeżeli tutaj za chwilę byłoby coś wygenerowane w bardzo kosmicznych, kolorowych rzeczach i nasze głowy w kosmosie, to być może nie trzeba byłoby tego oznaczyć przez AI. Chociaż wiecie, tam ten regulamin nie jest taki zero-jedynkowy. Raczej wtedy nie, bo to byłoby oczywiste, że to jest sztuczne, ale jeżeli rzeczywiście posadzimy nasz awatar i no to nie będziemy w tym momencie my, to wynika na to, że trzeba będzie to oznaczyć. Zgadza się. Ja tu tylko powiem o bardzo ciekawym badaniu naszych przyjaciół zapomniałem, przepraszam, firmy. I będę o tym jeszcze mówił, bo poprosili mnie też o komentarz do swojego raportu, który niedługo będzie. Oni o tym mówili na Mobile Trends, przepraszam. I też zbierali na wcześniejszym Mobile Trends for Experts i znaleźli bardzo ciekawą korelację pomiędzy tym, i to tak szybciutko, bo dzisiaj będziemy już kończyć zaraz, ale generalnie, że człowiek uważa, że to sztuczne i
nienaturalnie wyglądające jest to, co jest zrobione przez sztuczną inteligencję, wyłącznie, jak wiesz, to zostało zrobione przez sztuczną inteligencję i zrobiono dwie grupy, jedną badawczą, drugą kontrolną oczywiście, które polegało mniej więcej na tym, że pokazywano im to samo zdjęcie i jednym mówiono, że to jest wygenerowane przez AI, a drugim, że to jest zrobione zdjęcie przez człowieka i te, które mówiły, że faktycznie jest zrobione przez AI, dużo gorzej je oceniały. Mówiły, że jest nienaturalne, sztuczne, że źle wygląda i co ciekawe, mówiono jako pierwszą zaletę tego, wadę, że źle zostały wygenerowane światłocienie. Druga grupa kontrolna, którym powiedziano, że to zrobił człowiek, mówił, że budzi zaufanie, widać, że jest naturalny, zrobił je człowiek i że najlepiej to widać po dobrych światłocieniach. Przypomnę, pokazywano obu grupom to samo zdjęcie i to jest jakby część tego eksperymentu, ale pokazuje bardzo ważną rzecz, której się troszeczkę obawiam, że i tak ludzie będą starali się nie pokazywać twórcy, że coś zostało wygenerowane przez AI, bo to faktycznie na razie w naszym postrzeganiu troszeczkę determinuje, że my uważamy, że to z gorszej jakości po prostu. To też ciekawe. A która firma miała tą prezentację? To jest w ogóle mega ciekawe. To ta prezentacja po tobie, która była też na ścieżce AI? Nie po mnie, zaraz ci powiem. To są główni patroni w ogóle tutaj i prowadzili potem panel. Zaraz powiem, jak będziemy sobie mówili inne rzeczy. Dobra. Ale w ogóle tak, interesujące rzeczy w takim razie się dzieją. No właśnie, ale a propos tych badań, to też Ola Przegalińska, Aleksandra Przegalińska, z którą swoją drugą miałam wywiad na tym kanale i chyba nawet w wtorek poszedł kolejny odcinek z Olą, też mówiła dużo o badaniach i o tym, jak będziemy współpracować z AI, czyli że na przykład jest z jednej strony taki etap współpracy, że AI jest moim pomocnikiem, że zadaję pytania, on odpowiada mi te pytania, że AI jest współtwórcą jakichś moich rzeczy, czyli że ja sobie tworzę jeden moduł, a drugi moduł tworzy AI. AI może też czasami też zastępować, aczkolwiek to jeszcze idzie mu źle i dlatego potrzebny jest jeszcze człowiek, nasza kreatywność, no bo jednak nie można zastąpić w 100%. No ona podawała jakieś 4 modele, ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale na pewno na z Mobile Trends będą nagrania, wydaje mi się, że za paywallem, ale będą, albo można po prostu dopisać się na kolejną konferencję Mobile Trends. Albo pójść na jakieś inne wystąpienie Aleksandry Przegalińskiej, na pewno bardzo polecam, bardzo łebska kobieta jest. Zapewne warto. A firma nazywa się Neuro Insight Lab. Dobra, Marcin Stopa, tak? I Gabi Lupa? Dokładnie, Gabi Lupa, dokładnie tak, i Marcin Stopa. Bardzo sympatyczni ludzie, pozdrawiamy oczywiście. Dokładnie tak. Dobrze, to w takim razie jeszcze jeden na pewno newsik o GPT, jeszcze tylko znalazłam i ciekaw jestem też twojej opinii, czyli ja znalazłam dużo więcej newsów, ale ten jeden według mnie jest jeszcze kluczowy, jest w miarę świeżutki, bo trochę się wiąże też z tym, co wcześniej mówiłeś, mianowicie w sklepie z GPT-sami, w GPT Store widać jeszcze większą niż zwykle i taką dużą liczbę spamu. I coraz więcej jest dyskusji wokół tego i pojawiło się takie pojęcie jak junk app, które pewnie generalnie nie jest nowym pojęciem, ale się pojawiło, że rzeczywiście tych aplikacji śmieciowych jest coraz więcej. I trochę to potrzeba też taką potrzebę jeszcze większej regulacji tego, co się dzieje z GPTS-ami, a dzisiaj mówiliśmy trochę o tych GPTS-ach. Więc pytanie w ogóle do Was i do Ciebie. Po pierwsze pytanie jeszcze do Was, na ile korzystacie z GPTS-ów, czy rzeczywiście taki nowy odcinek o GPTS-ach byłby przydatny? No i teraz pytanie do Ciebie też, Kuba, jaki ma sens udostępnianie jakichś swoich GPS-ów, bo ja jestem takiej opinii, że jak zrobiłam jakiś swój GPS na potrzeby moje własne, nakarmiłam to moimi danymi, to raczej mi to ma służyć, no chyba, że to robimy taki, jak robiliśmy ten nasz awatar AI, który ma częściowo służyć komuś w rozwiązywaniu podstawowych problemów, ale na przykład odpowiedzenia na jakieś proste pytania marketingowe, ale całej strategii marketingowej raczej nie zrobi taki GPS za tą osobę, może nakierować jakieś rzeczy, ale finalnie i tak będzie potrzebny człowiek na koniec dnia, więc te GPS-y, pytanie na ile w ogóle GPS Store ma sens, tak? To pytanie otwarte do Ciebie w sumie. Ja myślę, że ma sens. To też pytanie, czy jeżeli się tam chcemy promować na przykład albo coś takiego, ja jeszcze nie zbadałem tego dokładnie, mam tam jakiegoś jednego wrzuconego, super popularny, aż 80 rozmów chyba, więc nie jest bardzo popularny. Myślę, że kwestia nazewnictwa też tego, co robi, ale jest dużo GPS-ów, które są mega fajne i które pokazują, że tak się da zrobić. Na przykład dla mnie topka totalna, jak ktoś nie korzysta, to polecam, Scholar GPT. Scholar GPT jest podłączony do największych baz publikacji naukowych na świecie. I jeżeli chcemy tam znaleźć konkretne informacje na temat danego zagadnienia, a nie artykuły na Wikipedii, to możemy zapytać, jak jest
kurde, nie wiem, przepraszam, ale jakimś tak mi się teraz ten temat sam do głowy przyszedł. Jakie są badania na temat tego, że witamina C jest, nie wiem, lekiem na raka? Dajmy na to. I teraz zamiast mieć... Jest lewoskrętna i prawoskrętna. Na przykład. Ale nie, no w sensie takie rzeczy, które są kontrowersyjne, gdzie mogą być różne opinie dużo w internecie, to on nam po prostu szuka w tym momencie faktycznie w bazach naukowych. Również możemy potem przefiltrować przez to, jakie są świeże na przykład, jaka została metodologia wybrana i tak dalej, żebyśmy byli w stanie dostać na przykład bardzo jakościowe wyniki. Jest trochę takich GPT-sów, które są fajne. Okej, to jest w ogóle ciekawe. A na ile to się różni od tego portalu Google Scholar, który na przykład na doktoracie kazali nam męczyć i eksplorować w ogromnych ilościach, zamiast tylko i wyłącznie czytania prac naukowych gdzieś tam dostępnych w bibliotece, na uczelni, to jednak, żeby po prostu szukać w Google Scholar. Na ile to może być przyjemniejsze niż korzystanie z tego portalu? Wiesz co, ja ci powiem, to jest taka sama różnica, to znaczy dwie może różnice. Pierwsza jest taka, że to jest taka sama jak pomiędzy googlowaniem samemu a pytaniem czatu GPT. No w sensie musisz dokładnie wiedzieć, czego szukasz w Google Scholarze i podnicę do kłębka, a wiesz, AI może sam sobie po prostu dobierać tematy i szukać coraz głębiej, zawężać i tak dalej. A druga różnica, z tego co pamiętam, to jest napisane na pewno w podtytule Scholara GPT, więc to jest do weryfikacji. Google Scholar jest tylko jedną z wielu baz, do której jest podłączony. Okej. Aha, dobra, no tak, no bo w sumie bazę z pracami naukowymi to nie tylko Google Scholar, też są inne. Okej, dobra, no to wtedy miał jakieś Emerald, te wszystkie inne publikacje, portale naukowe. No, chyba, ja nie pamiętam teraz wszystkich, tak, jest tego trochę. Super, okej, dobra, no to teraz to ma sens, to przekonałam się do tego, żeby to przetestować, tym bardziej, że ja bardzo często w trakcie szkoleń posługuję się badaniami naukowymi i ja jak ten nerd siedzę w tych artykułach, sprawdzam te metodologie, no a jednak jak było jakieś narzędzie, które może mi to przyspieszyć, no to czemu nie? W ogóle bardzo polecamy posiłkować się badaniami naukowymi w swoich szkoleniach albo w swojej codziennej pracy, bo ja jestem naprawdę zaskoczona, jak ludzie często cytują badania naukowe, których na przykład metodologii nie sprawdzili. Nie wiem, czy wiecie, ale jest takie badanie, które mówi o tym, że na pierwsze wrażenie w 50-60% wpływa mowa ciała, w 20% to jakim tonem mówimy i tam pozostałe procenty, czyli w 30% to jak mówimy i 8% więcej było to, co mówimy. I to jest totalna bzdura, ale wszyscy to powtarzają, bo jakiś mądry profesor Mehrabian z University of California, profesor generalnie mądry, opublikował to badanie, no ale ludzie nie sprawdzają tego, jaka była metodologia, jaki był cel tego badania, bo to badanie w ogóle nie było o tym budowaniu pierwszego wrażenia, tylko cel tego badania był zupełnie inny i też próba badawcza była za mała, więc on potem sam się przyznał, że w sumie to za mała próbka była, to bez sensu są te wyniki, my musimy to powtórzyć, ale ludzie, fajnie się przyjęło, mowa ciała, 8%, czy tam 60%, powtarzajmy badanie bez sensu. Nie? No w ogóle ja uwielbiam takie rzeczy obalać na moim szkoleniu, więc jak chcecie szkolenie z wystąpień publicznych, które obali też pewnie mity, które się bez sensu powtarza i żeby tych bezsensownych mitów nie powtarzać, błędów nie popełniać, to zapraszamy. Szkolenie z Bottega Anti-Minds, autopromocja, no nie, zapraszamy. No, a tak swoją drogą właśnie, mała próba badawcza, brak tam podwójnej, ślepej próby, jest tego generalnie dużo, taki brak peer review. W ogóle najlepsze to są takie meta badania, moim zdaniem, które biorą pod uwagę różne badania na dany temat. Ale to kiedyś sobie może o tym powiemy. W każdym razie to właśnie GPT jest w tym właśnie pomaga. Mega. Dobrze, czy macie jakieś pytania, bo my musimy pomału kończyć naszego live'a. O, wiesz, Luki Code napisał, że wyszukiwarki chyba się kończą. Bardzo ciekawe pytanie. Ja się nad tym dużo zastanawiam, nie sądzę, ale myślę, że na pewno się zmieni sposób, w jaki z nich korzystamy. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, Google w tym tygodniu zresztą, więc kolejny news, włączył podsumowanie AI-owe niektórych podstron, zanim na nie w ogóle wejdziemy, albo jak już na nie wejdziemy, wbrew woli użytkowników, na razie ten eksperyment nie poszedł podobno szczególnie dobrze. Dlaczego ludzie nie chcą zaoszczędzić sobie czasu? Dlaczego ten eksperyment nie poszedł dobrze? Nie wiem, ale myślę, że pokazuje to jedną bardzo ważną rzecz i myślę, że Google to jakby bardzo dobrze widzi i to na pewno my widzimy po jego akcjach, że wie, że rynek wyszukiwarek się będzie zmieniał. To na pewno. Więc czy się kończą? Nie wiem, ale na pewno się zmienią. Na pewno się zmieniła, też widzę po samym Google, jak oni prezentowali, jak będą implementować właśnie swoje rozwiązania do wyszukiwarki, w tym sensie, że jak ja chcę znaleźć konkretną rzecz, to nie będę wpisywała, tak jak kiedyś się wpisywało po prostu konkretne słowo, czyli
rower czerwony, albo że rower czerwony z tym i z tym, tylko to będzie trochę bardziej znowu rozmowa, tak jak z czatem GPT, który zasugeruje mi najlepszy rower dla mnie, bo to nie chodzi mi tylko o rower czerwony, ale może bardziej na trasę, albo wysokogórski, albo po mieście i tak dalej, że to będzie po prostu łatwiejsze i szybsze. Więc no na pewno tak jak już rola wyszukiwarek się zmieni, to na bank. Marcin, jeszcze napisał, SGE już nadchodzi. Właśnie. Co to jest SGE? Sorry, Marcinie, powiedz mi, bo domyślam się, że to jest coś podobne jak SEO, tylko że związane bardziej z AI może? Ale jestem ciekawy, możesz Marcinie wytłumaczyć, czym jest SGE? Ja też nie wiem, jak sobie googlem jest napisane Search Generative Experience, eksperymentalna wersja wyszukiwania, która wykorzystuje AI do generowania odpowiedzi. Aha, super, dziękujemy. Ale to ja chciałem w ogóle powiedzieć, że bardzo lubimy to, że mamy specjalistów z różnych tutaj dziedzin. Widzę, że mamy kilku skodowania, mamy tutaj SEO. Fajnie się słucha waszych doświadczeń. Bardzo dziękuję, że się nimi dzielicie. Tak, dokładnie. Experience, dokładnie. Czyli to jest to właśnie, o co przed chwilą mówiliśmy o tym. A ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa. Widzisz, tak jakby widziałam to na demówce od Google'a, ale nie wiedziałam, że to się tak nazywa. No proszę, jak to się człowiek nowego może nauczyć zawsze. Zauważ, że to wygląda identycznie jak wyszukiwanie w Bingu aktualnie. Tam jest w artykule link, wygląda to. Tak, no więc tak jak powiedziałeś, tam bank, rola wyszukiwarek się zmieni i tutaj w ogóle widać, że Generative AI i adopcja tego marketingu jest bardzo, bardzo duża. Nawet widziałam kiedyś taki wykres, który mówił o tym, że Generative AI najlepiej się teraz przyjęło właśnie w marketingu, do generowania tekstu, contentu, właśnie do tworzenia tekstów SEO, do analizy SEO, potem dopiero jest kodowanie i dopiero sprzedaż. I mniej więcej, wiecie, też te top 3 tak się zmienia. Czasami niektórzy pokazują, że kodowanie do programowania jest pierwsze miejsce, zaraz potem marketing, potem sprzedaż, ale cały czas obracamy się w tych 3 branżach, czyli w mojej marketingowo-sprzedażowej i w twojej właśnie w branży IT. Więc to właśnie myślę też jest ciekawe, bo my mamy bardzo często takich uczestników tutaj w naszych live'ach, że są albo z jednej strony barykady, z jednej branży, albo z drugiej. Także mega. Ale zapraszamy wszystkich. Dobrze pamiętam, chyba ty na swojej prezentacji na Mobile Trends, tak? Pytałeś, albo tak, chyba tak, pytałeś, skąd są ludzie z branży? Że mówię, że większość jest z marketingu, z biznesu, coś tam? Dobrze pamiętam, co ty mówiłaś? Być może, ja teraz nie pamiętam. Stres prezentacji na Mobile Trends to był taki stres, że już teraz nie pamiętam, po prostu leciałam scenariuszem, tak jak sobie wcześniej to przygotowałam, a czy w tym było finalnie pytanie też o branżę? Być może tak, być może to po prostu była jakaś sugestia, tak jak, że komu to się najbardziej przyda, w branży takiej. Myślę, że tak jak najbardziej mogło być. Dobra, Luki Code pyta, i na czym Google będzie zarabiać, jak nie na wyszukiwarce i całego biznesu stron internetowych? Znaczy, nie wiem, czy Google zarabia na stronach internetowych, w sensie my musimy sobie stronę postawić. Na reklamach. No właśnie, reklamy dalej będą. W tym sensie rozumiem, tak, że na reklamach Google Ads, no po prostu wsadzi ich więcej. Ja myślę, że będzie jeszcze więcej zarabiał na reklamach Google Ads, bo te reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do kontekstu użytkownika, będą pokazywały nam jeszcze lepsze produkty i być może Google sobie zażyczy jeszcze większą prowizję za sprzedaż przez Google'a, bo teraz ta ścieżka zakupowa może być taka, że ktoś z Google'a trafia z reklamy na sklep, ale te sklepy są tak beznadziejnie porobione niektóre. E-commerce niestety jest dalej rozwijającą się branżą i te sklepy są tak nieintuicyjne, że my potrafimy pół godziny chodzić po sklepie i nadal nie znaleźć czegoś, co jest dla nas ciekawe. Przykład, ja ostatnio szukałam kurtki, bo moja 5-letnia, popsuł się zasuwak, nie jestem już w stanie w tym chodzić, ale znalezienie dobrej kurtki, tak jak ja chcę, nie mam dużych wymagań. Musi być granatowa i musi być długa. Jest granicy z cudem, nie? Tak jakby, niestety e-commerce tak mnie poprowadził, że ja wyszłam bez zakupu na przykład. Więc myślę, że to, że Google częściowo zrobi to za nas, to będzie genialne. Ja stracę mniej czasu, szybciej znajdę produkt, pewnie Google po prostu weźmie za to większą prowizję, albo nawet taką samą, ale ta ścieżka zakupowa będzie po prostu krótsza. Czyli mówiąc krótko, będzie większe tak naprawdę gdzieś ROI, bo tak naprawdę większa będzie skuteczność tych reklam. Aniu, proponuję, bo pytań nie widzę, a już jest późna pora, ja jeszcze chciałem coś zamówić do jedzenia, jestem głodny. Ojej, współczuję. A do wpół jest większość dobrych restauracji tutaj. Dobra, kończymy na dzisiaj w takim razie. Oczywiście standardowo zachęcamy Was do tego, żeby dać lajki i suby, więc łapki w górę, lajki, żeby algorytm YouTube'a i algorytm każdego medium, na którym nas oglądacie, poznały, że rzeczywiście materiał jest dla Was wartościowy. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania po naszych live'ach, to możecie je śmiało zadawać w komentarzu pod spodem, my na te komentarze potem patrzymy, zaglądamy. Jak nie patrzymy, to się przypominajcie, ale w większości staramy się zawsze odpowiadać. Kuba, jedna złota myśl na koniec? Złota myśl? Nie zapominajcie dać suba, sub to tak na dole, taki czerwony przycisk na YouTubie. Jeżeli nie jesteście na YouTubie, to przejdźcie sobie na YouTube'a Anna Pro oraz Programistyczne Świry AI i pamiętajcie, żeby walnąć w dzwoneczek. Nie wiem dlaczego, ale tak wszyscy YouTuberzy mówią, a zawsze chciałam być YouTuberem. Dziękuję.
To ja na następnym odcinku powiem, dlaczego to jest ważne, bo to jest ważne, ale to jest trochę większa rozkmina. Tego dowiecie się już w następnym odcinku w takim razie. Ale to jest bardzo ważne, te dzwoneczki. Bardzo ważne. Warto czekać. Dokładnie. Super. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, Kuba, w takim razie również za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Dobrego wieczorku. Cześć, cześć. Dobrego, pa.